No dobra, wpakowałem się w niezły szajs. Ale jak widzowie zaczęli zostawiać takie piękne liczby, to aż szkoda się nie poświęcić. Powiem wam szczerze, w tym odcinku będę cierpiał. Jeśli podobał wam się Nuzlocke na moim kanale, to dzisiaj zobaczycie coś bardzo podobnego. Big Wave Beach przez wielu fanów to jest uważany za najgorszy świat w grze. Potrafi on naprawdę sponiewierać graczy. Główną ostoją w tym świecie są lilipady, które łączą ziemię i wodę, pozwalając stawiać rośliny na wodnych torach. Ale pomyślałem sobie, co jeśli spróbuję przejść cały ten świat, ale bez lilipada? Brzmi jak misja samobójcza? Bo tak właśnie było. Nagrywałem to ponad 6 godzin. Przeżyłem więcej traumy niż oglądając moją ulubioną drużynę piłkarską, która jest zwolennikiem przepierdolenia meczy w najgorszy sposób. I nie wiem, czy moja psychika kiedykolwiek wróci do normy. No ale zanim zaczniemy, zachęcam was do zostawienia lajka oraz subskrypcji na tym kanale, bo do końca wakacji chciałbym dobić 5000 subskrypcji i tylko ty możesz mi w tym pomóc. Dzięki. Wiedząc, jakie problemy sprawiało mi Big Wave Beach, gdy byłem mały, wiedziałem, że ten challenge będzie ciężki. Dlatego zanim go rozpocząłem, przygotowałem się psychicznie. Dowiedziałem się, jakie rośliny mogą być dobre na ten świat i się bardzo dobrze zmobilizowałem, żeby przejść całość. Byłem gotowy, żeby wam przedstawić zasady tego odcinka. Numer 1, muszę usunąć wszystkie lilipady i nie mogę z nich korzystać. Numer 2, wszystkie rośliny są na levelu pierwszym. Numer 4, nie mogę używać premium roślinek. Numer 5, nie mogę kupywać żadnych power-upów oraz niestety boostów. Numer 6, mam tajną broń raz na cały świat. Dzień pierwszy, jak to dzień pierwszy w każdym świecie, przypominał bardziej tutorial niż ciężki level. Już na samym początku levela mieliśmy zasadzone lilipady, które musiałem niestety usunąć. Współczuję fanom lilipada w komentarzach, jeśli tacy k***a w ogóle istnieją. Level na easy przyszedłem samym Primal P-Shooterem i Snapdragonem, a na finałową falę przyszło w miarę dużo gości. Za przejście poziomu dostałem piniatę, z której do jasnej cholery dostałem kuźwa reklamę. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Czekajcie, robię coś bardzo ważnego. Dobra, już możemy zaczynać. Usunąłem wszystkie lilipady i przeszedłem ten poziom tak samo jak tamten. Tylko że na koniec usunąłem jeszcze słoneczniki, żeby szybciej go skończyć. Tym razem się nie nabieram na tą piniatę. Level trzeci był łaskawy, bo dostaliśmy bardzo duży brzeg oraz rośliny do wyboru. Tak jak chomper. Po chwili już cały mój ogródek był w P-Shooterach i chomperach. Kiedy przyszła finalna fala, zrobiło się trochę niebezpiecznie, ale chomper ugasił sytuację. Na razie się czuję bezpiecznie. Na razie. Przechodzimy do dnia czwartego. W ramach ciekawostki to zapomniałem nagrać czwartego dnia i jakieś 5 minut temu go dopiero przeszedłem. W tym dniu brak lilipada już trochę daje po nerach. Na początku trochę źle postawiłem roślinki, ale końcowo wszystko dobrze się skończyło. Ale gdyby nie Cherry Bomba, to bym kosiareczki pewnie stracił. Level 5 przedstawia nam zupełnie nową roślinkę, którą tak naprawdę znamy już od 16 lat. Jeśli zombiek w nią wejdzie, to możemy się już z nim pożegnać. Roślina, która wygląda jak... no nie wiem... wodorost na sterydach. Ale przyznam, by Plants vs Zombies 1 wyglądał jeszcze groźniej. Dobrze, że go teraz odblokowujemy, bo to jedna z najważniejszych roślin w Big Wave Beach. W końcu chwyta zombiaki swoimi maskami jak Keiran w Wiedźminie 2. Dzień 6 zaczął się niewinnie. Wymordowałem 7 lilipadów. A poza tym napatoczył mi się zwykły słonecznik. Ale dałem mu szansę, niech się chłop wykaże. No i kiedy myślałem, że nic mnie nie zaskoczy, zobaczyłem jego. W całym swoim dmuchanym majestacie. Z tą rurką z Decathlona w pysku. Próbowałem go zbić Primal P-Shooterem, ale ten chłop ma niskoprofilowy egoizm. Uderza tylko wtedy, kiedy go widać. Nie raczy wyjść nieproszonym. Swoją wizytę zwiastuje 5-minutowym spacerkiem wzdłuż dna. Ale znika równie szybko jak moja wypłata z YouTube'a. Time Warp powiedział zombiakom, żeby zastanowili się nad swoim zachowaniem, a pikantny smok z ADHD wykończył resztkę zombiaków. Dzień 7 dokonałem rzezi na 7 lilipadach. To dzisiaj moje ulubione zajęcie. I podczas egzekucji właśnie zauważyłem, że woda dociera do samego końca planszy. I wtedy wjechała rotobaga, niedoceniana, lekko niezdarna, ale potrafiła się unosić jak helikopter. Dzięki niej poziom przeszedłem względnie spokojnie, choć pod koniec tylko ona już trzymała front. I nawet straciłem kosiarkę. Crazy Dave oszalał i wylał galaretę na plaży.
Zostawił mi tyle miejsca, co kot napłakał. Od razu wiedziałem, że do składu trzeba wrzucić hologramowego ziemniora. Moim planem było zablokowanie brzegu zombiakom. Czekałem niecierpliwie na plant fooda, broniąc się rotobagą, aż w końcu go dostałem. Wjechał Snapdragon oraz Time Warp. Nawet jeszcze nie było finałowej fali, a zombiaki już wjechały w moje rotobagi, jakby to była szwedzka granica. Ale całe szczęście Walnut nas uratował. Niestety tarcza wywaliła się w najważniejszym momencie, kiedy nastała finałowa fala i zrobił się mały kłopot. Ale jakimś cudem wyszłem z tej sytuacji zwycięską ręką i wygrałem ten poziom bez straty kosiarki. No i przyszła ta chwila, dzień, w którym Plants vs Zombies zostało symulatorem węgielni. Zombiaków w tym levelu było bardzo dużo, ale te małe, nabuzowane kulki, stare, one wystrzeliły się jak mini Mike z procy, leciały, odbijały się, rozwalały wszystko i każdego zombiaka. To był niezły popis. Level 11 miał bardzo ograniczony wybór roślin, więc bardzo długo się zastanawiałem, jaką roślinę mam wybrać. Skończyło się na Snapdragonie, Cherry Bombie i Time Warpie. Level zaczął się fenomenalnie. Musiałem wielokrotnie ratować się plant foodami. Gdybym miał Lilypada, to bym po prostu postawił na nie ziemniaki i wszystko byłoby jakieś prostsze. W ten natłok zombie nie miałem czasu się jeszcze dobrze rozstawić, a te frajery na deskach nagle przyjechały, przypłynęły i rozwaliły wszystko, co miałem. Ich było coraz więcej. Dostałem niezłą nauczkę. A będzie jeszcze trudniej, ten challenge dopiero się zaczyna. W 12 dniu zaplanowałem swoją defensywę i gdyby nie Time Warp w odpowiednim momencie oraz ult Snapdragona, byłbym w czarnej dupie. Było ciężko, ale się udało. Ten poziom to był kurwa czysty żart od losu. Miałem ograniczenie do 35 roślin i musiałem jeszcze zarobić 200 słońc. A do tego woda tylko czekała, żeby wypić mi cały ogródek. No i teraz powiedz mi, jak ja mam to zrobić bez lipadów? Nie mam jak ratować słoneczników, więc wystawiłem je na pewną śmierć. Państwo musi istnieć, nawet jeśli jednostki muszą odejść. W tym przypadku jednostkami były moje biedne sunflowery, które utonęły z godnością. Jak bohaterowie. Całą swoją obronę, gdy nie było słoneczników, opierałem na rotobagach, które wcześniej zasadziłem, a gdy woda wróciła na swoje miejsce, szybko postawiłem sunflowery. No to Dave poszalał. Dał mi kulę do kręgli i chompera, zupełnie jakby planował otworzyć kręgielnię z usługą pożerania klientów. I mimo, że w połowie poziomu wparował gargantuar z pretensjami, to kulki zadziałały jak trzeba, strącały wszystko jak zapałki, a chomper, no cóż, zjadł co miał zjeść i wrócił do spania. W tym momencie poczułem się, jakby Crazy Dave chciał napluć mi w twarz. Chroń potato miny, okej, brzmi prosto, ale czemu one są kuźwa posadzone na plaży? Dave, czy ty myślisz, że ziemniaki lubią pływać? Od razu wiedziałem, że to się skończy źle i faktycznie. Pierwsza próba skończyła się porażką. Drugi raz spróbowałem zasadzić więcej słoneczników i to wyszło trochę lepiej. I przez moją głupią pomyłkę przegrywam poziom po raz kolejny. Jest prawie 8 minuta filmu, a ty oglądasz ten film bez łapki w górę. Jak będzie 999 lajków, to zrobię podobny challenge do tego. Tym razem zrobiłem jeszcze więcej słoneczek i zainwestowałem w rotobagi jako naturalne ściany, żeby potato miny po prostu nie wybuchły. I nagle poziom przestawał być trudny. Miałem dość, że poszłem na półgodzinną przerwę. I przez tą przerwę przeszły ten sam poziom drugi raz. Poziom 16 miał czaszkę na sobie i się trochę zlękłem. Ten poziom od razu zionął złą energią. Jak tylko zobaczyłem czaszunię przy wyborze poziomu, wiedziałem, że będzie źle. A potem czytam conveyor, brak kosiarek. No i jeszcze widzę gargantuara. Super! Jeszcze tylko Dave mógłby mi wylać wiadro wody na głowę. Albo szlam wylać. I to byłoby dopiero Big Wave Beach Experience. Za pierwszym razem przegrałem, bo dolna flanka przyniosła mi gargantuara z obstawą jak kuźwa prezydent USA. Mało tego, jeszcze pajace na deskach za nimi płynęły. I wtedy wiedziałem, że to jest ten pierwszy ciężki poziom, na którym spędzę trochę czasu, bo bez Lilypada ciężki level jest prawie niemożliwy. Ale druga próba to już co innego. Moment realizacji zbudził we mnie geny profesjonalnego gracza Plants vs Zombies 2. Surferzy wbili mi deski w ziemię, jakby to był parkiet do breakdance'u. I dzięki mojemu refleksowi, chłodnej głowie i temu, że spanikowałem i może kilka razy przypadkiem coś przypadkowo kliknęłem, poziom udało się przejść. Ten poziom zakończył się jak seans psychoterapii. Jestem zmęczony, wyczerpany, ale przynajmniej jeszcze kuźwa nie płacz. Pewnie już myśleli, że to wszystko. Że to jest wszystko, co Big Wave Beach ma do zaoferowania. Że ci surferzy, którzy napieprzają ci rośliny deskami, ograniczony teren i gargantuar z impem na plecach to szczyt złośliwości tej krainy?
Nie, dopiero się rozgrzewamy. W tym poziomie pojawia się on, najgorszy zombie w historii, najpodlejszy z podłych, ośmiornicowy sadysta, cepchalopodowy psychopata. O kto zombie? Ale półszrumy go rozwaliły. Poziom mimo obecności koszmarów Freddy'ego Krugera przeszłem z łatwością. Dzień 18 i plansza cała zalana wodą. Nawet nie ma gdzie postawić rośliny na start. Przypominam, lilipady są zakazane, więc nie ma nawet jak się ratować. Już myślałem, że to koniec, ale wtedy on wszedł cały na zielono, z salsą na plecach. Guacodile, mały, zielony, awokadowy krokodylek, który pluje pestkami z dystansu. A gdy zombie podejdzie zbyt blisko, to odpala tryb kamikaze i wpierdala się we wszystkich. Na szczęście woda w miarę szybko zeszła, a guacodile rozprawiały się z zombiakami w mig. Było pięknie aż do ostatniej fali. Został jeden gargantuar, tylko jeden, ale i tak przez niego przegrałem. Druga próba, identyczna. Zombie szarżują, chaos, krokodylki walczą jak mogą i wtedy cud. Gargantuar wszedł w moją kosiarkę. Level 19, gdzie Crazy Dave wybierał mi rośliny i wybrał mi kuźwa grzybka na plażę. Okazał się w miarę prosty, mogłem sobie dobrać swoje rośliny, miałem narzuconą kukurydzę, użyłem jej tylko pod koniec, a tak to poziom gdyby nie Octo Zombie oraz surferzy mógłby rywalizować trudnością z tymi pierwszymi poziomami z Big Wave Beach. Wchodzę w poziom, patrzę, pełna tafla wody, no super, czyli znowu startuję jak bezdomny ogrodnik bez gleby, bo nie mam lilipadów, ale wiecie co? Rotobaga, helikopterek z jetpackiem. Po raz kolejny pokazał, że jest w tej apokalipsie zombie moją jedyną nadzieją. Parę roślin po drodze zatonęło, jak Titanic bez soundtracku, ale ogólnie w miarę przyjemny level, taki wiecie, jeszcze można żyć. Jeszcze nie płaczę po nocach, ale mam niepokojące déjà vu. Coś mi się tam świta w głowie, że niedługo zaczną się ciężkie levele. Czuć w powietrzu, że za chwilę będzie bolało. Dzień 21 dostaliśmy premium roślinkę Homing Tisla, która sama naprowadza, oraz nawet miejsce, żeby je postawić, więc jestem zadowolony. Nie wiem kto w PopCapie uznał, że na spamienie surferów przez cały poziom będzie zabawny. Muzyka się jeszcze nie zdążyła dobrze rozkręcić, a ja mam sceny jakbym oglądał jakiś film nagrywany na Hawajach. Odkąd zobaczyłem ciebie, Mam ochotę zżygać się. do tego doszło, nie wiem. Czemu cię kurwa umieścili w grze? Przez twe wędki kurwa pierdolone opiałem. Wędkarze w tym levelu porwali mi rotobagę, sunflowera, piszutera. Coś we mnie pękło, straciłem nerwy, zacząłem krzyczeć, obiecywałem, że ich złapię i zamienię w pastę rybną. Ale wiecie co? Zanim zdążyłem to zrobić, przyszedłem już ten poziom. I ziomku z wędką miałem za sobą. Przechodzimy do kolejnego poziomu. Zostało tylko albo aż 10 poziomów. Ale te 10 będą różniły się zupełnie od tych 22, co już przeszliśmy. Na środku planszy 3 banany. Nie jakieś tam zwykłe banany, tylko takie, które jeśli zginą, to razem z nimi ginie cała nadzieja na przejście tego poziomu. Do tej pory chroniłem najwyżej jednego banana, ale teraz miałem chronić aż 3 wędkarze byli. Wystarczyłby jeden zły łowik, 2 sekundy nieuwagi i banan znika w siną dal, koniec poziomu. Wpadłem więc na szalony plan, stworzyłem żywą tarczę ze słoneczników, wystawiłem je niczym dzieci na pierwszą linię frontu. Gargantuary wychodziły hurtowo, jakby mi ktoś złośliwie odpalił mod na więcej gargantuarów. Poziom ciężki, jak na mój stan psychiczny po starciu z wędkarzami w poprzednim poziomie. W kluczowych momentach używałem plant fooda na bananach. I jakoś to poszło. Im dalej poziom, tym gorzej. Słońca ledwo starczały, zombiaki jakby się mnożyły, a jak klepałem łopatą w nadziei, że coś zdążę jeszcze posadzić. Udało się. Nie wiem jak, ale przeżyliśmy. Wszyscy. Znaczy, banany przeżyły. Bo dużo słoneczników i krokodylów niestety od nas odeszło. Poziom z kręglami, który przegrywałem cały czas w taki sam frajerski sposób. Zdążyłem się na tym poziomie wyżyć chyba 5 razy i już poziom zdenerwowania wykraczał poza normę zdecydowanie. Ale w końcu tym razem się udało. Nie wydaj więcej niż 3000 słoneczek. Dobra, spoko, może być. Zabij 10 zombie w 5 sekund. No dobra, spoko, może być trochę więcej planowania, ale wciąż możliwe. Ale jedno i drugie naraz to już nie jest poziom. To jest statystyczny test psychiczny. Już po pierwszej próbie wiedziałem, że to nie będzie zwykłe. Spróbuj jeszcze raz.
To będzie pełnoprawna terapia traumy. Już prawie miałem wygraną podczas pierwszego podejścia, ale przez swoje pieprzone gapiostwo zapomniałem o limicie słońca i wydałem wszystko. Nie, ja wydaję 310 słońca jak jakiś idiota. Druga próba, znowu nie starcza mi słoneczek. Gratulacje dla mnie w komentarzach. Trzecia, zabrakło słońca, została mi jedna linia do zakrycia i nie mogłem nic zrobić. Patrzyłem tylko jak zombiaki wpadają z tej ostatniej dziury i śmieją mi się prosto w twarz. Czwarta, najgorsza, wszystko miałem dopięte, limit trzymany, każda roślina na miejscu, ale nie zabiłem tych głupich 10 zombie w 5 sekund. Przegrałem 9 prób, aż w końcu nadeszła ta 10, w której postanowiłem użyć sekretnej broni, o której wam mówiłem w zasadach. Numer 6, tajną broń raz na cały świat. Poznajcie Sea Shootera. Kupiłem go niedawno i stwierdziłem, że jest to idealna okazja, żeby go przetestować. Jest to w miarę nowa roślina, więc mam nadzieję, że taki showcase rośliny wam się spodoba. Wygląda jak triple pea shooter, którego zjadł Chomper, ale jak mu dasz plant fooda, to zamienia się w karabin wodny klasy wojskowej. Jest bardzo głośny i tworzy pod sobą jakąś taflę wody i co najlepsze, możesz tą roślinkę postawić w wodzie, więc taki wędkarz w ogóle ci nie zagraża. Poziom, przy którym siedziałem 1,5 godziny, Seashroom rozwalił w 2 minuty. Pozdrawiam Electronic Arts. Macie zbilansowaną grę, gratuluję. Nigdy to nigdy więcej nie włączę levela 25. Mam nadzieję, że showcase Sea Shootera wam się spodobał i koniecznie napiszcie w komentarzu, co o nim sądzicie. I tak, wiem, domyślam się, że pewnie ten poziom dałoby się przejść, ale wtedy siedziałem przed komputerem ponad 3,5 godziny, więc chciałem już po prostu iść do domu. Banana. Graj dla minionków. Poziom 27. Oficjalny moment załamania psychicznego. Cały teren to woda, a ja mam zakaz używania lilypadów. Moje jedyne wsparcie to jest Tangle Kelp, Guacodile i Rotobaga, ale Kelp ma humor jak mój router. Raz złapie 5 zombie, a raz tylko 3. Oprócz tego, żeby się internet załadował, muszę czekać 3 minuty. I to tylko, żeby pobrać jeden plik. Ale wam teraz wytłumaczę, czemu pieprzę o routerze. Po głębokiej analizie wszystkich zombiaków i mojego stanu emocjonalnego odkryłem, że ten poziom wymaga 2 plant foodów na ostatnią falę. I farta większego niż zdanie matury z matematyki po pijanemu. Użycie plant fooda na Tangle Kelpie jest jedynym źródłem wygranej, ale żeby wygrać, potrzebujesz 2 plant foodów w ostatniej fali, a ja nie potrafię do tego doprowadzić, bo cały czas plant foody zużywam w innych sytuacjach. Ten poziom jest po prostu dla mnie za ciężki. I jeśli jakiś śmiały widz chciałby go przetestować, tak jak ja, czyli planty na levelu 1, bez power-upów i różne takie, to naprawdę zachęcam. I jeśli ktoś, kurde, to przejdzie, to ja pogratuluję szczerze. To prawda, że ja te wszystkie poziomy przechodziłem gdzieś o godzinach 2, 3 w nocy. Nawet montuję film o 2 w nocy, ale to chyba nie jest case, myślę, że to jest po prostu za ciężkie. Nie jestem jakiś profesjonalistą, próbowałem naprawdę wiele razy, ale ani razu chyba, kurde, nie byłem blisko. Ten poziom to było logiczne sudoku moralne. Nie mogę stracić więcej niż 5 roślin, ale mam też przymus usuwania lilypadów, co oznacza automatyczną przegraną, jeśli usunę te lilypady, więc zrobiłem to, co każdy rozsądny człowiek zrobiłby na moim miejscu. Nagiłem zasady. Lilie, które już są, mogą sobie być, ale nie mogę na nich nic stawiać. Pierwsza moja próba skończyła się na tym, że wędkarz zrobił mi krzywdę emocjonalną, bo zabrał moją lilię, której nawet nie postawiłem i ją zjadł. Będę go zjadł. Podczas drugiej próby zainwestowałem większość w banany, no i mi się zwróciło, bo level przyszedł z wielką łatwością. Pierwsza próba, rotobagi walczyły dzielnie, ale gargantuar na góry linii miał to gdzieś je po prostu wypierdolił. W drugiej próbie zostałem bez roślin. Trzecia próba, no już było troszeczkę lepiej, bo wykminiłem sposób jak przejść i dopiero zginęłem tak pod koniec. No i przychodząc ten poziom używając pałek elektrycznych, widziałem nadzieję, żeby przejść ten poziom dalej. Ten poziom przechodziłem naprawdę długo, bo już 3 w nocy łóżko wołało do mnie po moim prawdziwym imieniu, ale ja miałem tylko jedną myśl. Jak tego nie przejdę, to widzowie dadzą łapkę w dół.
Więc się poświęciłem dla dobra, kontentu i wziąłem się w garść. W końcu, po wielu próbach zrozumiałem, że wszystko zależy od Primal Potato Mine'ów, czyli ziemniaczanych min ze świata dinozaurów. Moment, który właśnie widzicie na ekranie, czyli przed największą falą i kiedy woda schodzi. To jest ten moment, w którym Potato Mine'y były kluczowe, żeby zabić zombiaki i mieć kosiarki na ostatnią falę. Kiedy miałem się poddać, to uwierzyłem w siebie i choć oczy miałem na pół otwarte, a mózg na trybie samolotowym, to udało się. Przeszedłem ten cholerny poziom. Poziom 30. Chyba drugi najtrudniejszy w całym Big Wave Beach. Musiałem ochronić cały długi rząd Guacodili, jakby to była jakaś linia frontu na III wojnie światowej. Pierwsze próby to już wam oszczędzę, siedziałem nad tym levelem ponad godzinę. Nie jestem najlepszy w Plants vs Zombies 2, ale chciałem, żebyście byli dumni. Ale może zanim zacznę wam opowiadać przebieg tego poziomu, to może wam powiem, czemu ten poziom był taki okrutny. Po pierwsze, Guacodile są kuźwa upośledzone. Wystarczyło najmniejszy ruch naprzeciwko tych małych krokodylków. One już szarżowały przed siebie i przez to przegrywałem poziom od razu. Pierwsza próba przegrana przez surfera. Wbija deskę w mojego ziemniaka. No i po ptokach. Druga próba? Oktozombie zamienił każdą moją roślinę w sushi. A była ostatnia fala. Za trzecim razem to już ten banana kuźwa nie wyrobił. Czwarta próba. Ukradł mi Guacodila. Ukradł mi kuźwa Guacodila. Próba numer 5. Już zaczynałem tracić kontakt z rzeczywistością. Zamieniłem Primal Sunflowera na Twin Sunflowera i sadziłem je gdzie popadnie. Nawet w strefie zagrożenia. W szóstej próbie powiedziałem sobie, dobra, koniec pierdolenia się. Gramy na poważnie. Wziąłem buraka z Far Future, żeby zrobić pole dla plant foodów. No bo przecież im więcej plant foodów, tym lepiej, prawda? Miałem plan. Turboprodukcja słoneczek. Każdy pierwszy plant food leciał na ziemniaka, więc pomyślałem sobie, że tak jak zwykle, tak jak za każdym razem dam plant fooda ziemniakowi, ale do tego jeszcze słoneczniki będą miały pod sobą fioletowe pole, więc będę miał 3 plant foody zamiast jednego. Na reszcie fioletowych pól będą sunflowery, dzięki czemu będę miał hajs na banany, a potem zamiast sunflowerów postawię banany i poziom powinien być prosty, prawda? W końcu aż potrójny plant food banana chyba powinien teoretycznie przejść poziom, ale okazuje się, że jednak tego nie robi. Jednak wciąż potrzebowałem plant fooda na ziemniaku, żeby przejść ten level. Nie tylko bananami człowiek żyje. Wróciłem do mojego ukochanego Primal Sunflowera, bo jak szaleć, no to szaleć. Przez cały level skupiłem się głównie na produkcji słońca, no i to niestety było moim błędem. Myślałem, że 2 banany mi starczą, ale w mig zmieniły się one w popiół i zostałem tylko ze słoneczkami, przez co Gargantua rozwalił mnie z łatwością. Powiedziałem sobie w głowie, że to już będzie ta ostatnia, 8 próba. Już 9 nie miałem ochoty zaczynać. Jest słynne polskie porzekadło. Człowiek uczy się na błędach i dokładnie to zrobiłem w tym levelu. Wszystko zrobiłem idealnie na tym, czego się już nauczyłem. Idealna ilość bananów, ziemniaków, sunflowerów i miny ziemniaczane, które pomagały i asystowały mi w przejściu poziomu. W chwilach kryzysowych skupienie sięgało zenitu, a na sam koniec levelu już nawet nie miałem ani jednego sunflowera. Żeby wygrać naprawdę trzeba ryzykować i stwierdziłem, że pozbawienie się sunflowerów to jest jedyna szansa, żeby wygrać. Kiedy przygotowałem pełną linię bananów, byłem pewien, że to już wystarczy mi do końca gry, ale zapomniałem o pewnym małym szczególe. Oktozombie. W jedną chwilę zniszczył mi prawie wszystkie banany oraz ziemniaka. Nie wiedziałem, czy mam rzucać w ośmiornicę, czy w oktozombie, ale Time Warp jak zwykle mnie uratował. Szła już ostatnia garstka zombie, moje banany były odkryte, ale szybko użyłem plant fooda na ziemniaku. Dodatkowo odpalił się plant food jeszcze banana. Skorzystałem z tego, że mogę puścić kosiarkę i w końcu poziom został przeszednięty. W końcu się kuźwa udało. Tak mnie po prostu rozniosła euforia, że dla was w pęcie narysowałem piękny obrazek banana. Po przejściu tego poziomu dostałem takiego kopa motywacji, że byłem już gotowy zawalczyć z zombosem. Ale okazało się, że jeszcze kolejny level miałem do przejścia. To miał być ostatni level przed zombosem. Pomyślisz sobie, okej, no pewnie dadzą ci coś fajnego, na przykład jakiegoś banana na pocieszenie. A co dostajemy? Homing Thistle, no to jest akurat spoko, ale dostajemy jednego żelka z Dark Ages. 0 słoneczek, jedynie walony żelek. Cała moja ekonomia zależy od tej... Cała moja ekonomia zależy od tego pieprzonego, żółtego żelka. Ja nawet nie miałem siły się wściekać, tak szczerze. Po tym, co przeszedłem w dniu 25 oraz 30, nie miałem ochoty w ogóle żyć.
Po wszystkich tych wylewach, łzach i rozpadzie psychicznym po prostu przyszedłem ten poziom z zamkniętymi oczami, z ręką w nocniku i z duszą na ramieniu. Wiedziałem, że następna jest walka z zombosem. Po tylu męczarniach, po łzach, rage quitach, próbach i 3 razach, kiedy miałem ochotę rzucić klawiaturą w ścianę, przyszedł ten dzień, kiedy zawalczyć z zombosem. Cała seria, cały odcinek prowadził właśnie do tego. Tyle razy się o tym mówiło. Bez Lilypada, bez tego jednego podstawowego liścika, który miał ułatwić wszystko na wodnych planszach. Bez tego, co wszyscy brali za pewność, a ja to skreśliłem. I teraz w najważniejszym momencie nie miałem już nawet pomysłu na taktyki. Moja psychika była zżarta na tyle, że nie myślałem, co stawiałem. Ręce same sadziły, zombie zalewały ekran. Ja tylko patrzyłem, jak moje rośliny umierają, jak zombos odpala kołowrotki i wciąga wszystko, nawet zombiaki, na śmierć. W pierwszej próbie Gargantuar okazał się zbyt potężny. Z każdym podejściem, jakie grałem, zombos miał coraz mniej HP na koniec i wiedziałem, że powoli zbliżam się do upragnionego przeze mnie celu. Walka z zombosem była najbardziej czasochłonnym levelem, ale wiedziałem, czego chcę. Chcę śmierci tego Chcę w końcu przejść ten level. Siedziałem nad nagrywaniem tego odcinka około 6 godzin i już miałem tego dosłownie dosyć. W końcówce przeżywałem istną huśtawkę emocji. Z jednej strony zombies miał już tak mało HP, ale z drugiej strony widziałem, że wystarczy jeszcze kilka dobrych trafień. Ciągle unikałem śmierci o włos. Każdy surfer, każda ośmiornica, każda fala zombie to był potencjalny koniec tego challenge'u. Serce biło jak a już nie miałem siły. To było ostatnie podejście. Na kolejnym, serio? Już mogłem zasnąć przy biurku. Film wisiał na włosku. Wiedziałem, że jeśli nie dam rady, to będę musiał przesunąć publikację tego filmu. Zebrałem więc ostatnie kłębki energii. Postanowiłem wszystko dać na jedną kartę. Przetrwałem do ostatniej fali. Wtedy myślałem, że to koniec. Zombie już podchodziły. Zombos celował mi w środek planszy. Byłem pod zagrożeniem, ale wtedy bohater Benini nas uratował. Jeden Plantwood wszystkich zombiaków unicestwił. Walcząc o życie, widziałem, jak pocisk Homing Tisla leci prosto w twarz tego brzydkiego zombosa. I został on w końcu unicestwiony z plaży, z mojego życia, z tego challenge'u. Big Wave Beach bez Lilypada, poza levelem 26 zaliczone. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka. Naprawdę spędziłem nad tym odcinkiem chyba największą ilość godzin na całym kanale. I będę bardzo wdzięczny, jeśli zostawiłbyś łapkę w górę. Przypominam, 999 łapek w górę. Lecimy coś podobnego do tego odcinka. Piszcie w komentarzu, co sądzicie o tym formacie i subskrybujcie kanał. Siema, miłego.